Cześć, z tej strony Marek z kanału Aranżacja Wnętrz. Przychodzi sezon grzewczy, a straszą nas zewsząd, jak to będzie źle, jak to będzie ciężko. I pomału zaczynam im wierzyć, że na pewno nie będzie różowo. Okej, to nie jest kanał o polityce ani biznesie, ale o wnętrzach. Dlatego pomyślałem, sam zacząłem się zastanawiać tak naprawdę, na czym można oszczędzić parę kilowatów, parę litrów, co można zrobić, żeby mniej kosztowało mnie utrzymanie domu. A w związku z tym, że zajmuję się wnętrzami, no to idę w tym kierunku i dzisiaj też Wam chcę podpowiedzieć, co ja już zrobiłem lub zamierzam zrobić. Niektóre rzeczy akurat ja nie muszę robić, ale to są, inaczej jeszcze, to są drobne rzeczy, które własnymi rękami możemy wykonać, usprawnić coś. Ok? Oprócz dwóch rzeczy, bo tu po pierwsze już zazwyczaj potrzeba fachowców i to już jest ciut więcej pracochłonne, ale oszczędza też bardzo dużo pieniędzy w przyszłości. Na pewno Wy macie swoje pomysły, jak obniżyć koszty utrzymania mieszkania, domu. Piszcie, bardzo Was proszę, piszcie, bo to jest, uważam, bardzo ważny odcinek na nadchodzące miesiące, ale może i dłuższy czas, tak? Tak więc dajcie znać w komentarzach, co Wy zrobicie. Ok, pamiętajcie o subskrypcji kanału. Jeżeli nadal tego nie zrobiliście, bardzo Was proszę o łapkę w górę, bo to zawsze motywuje. Zapraszam do siebie na Instagram i TikTok. Zacznę od bardzo, bardzo prostej sprawy. Od odpowiedniej regulacji okien. Nie wiem, czy wiecie, że jest coś takiego w oknach jak tryb zimowy i letni. I wystarczy przekręcić z trybu letniego, który jest w pionie, na tryb zimowy i uwierzcie, jest efekt. Powiem Wam tak, niby gdzieś wiedziałem o tym, ale nigdy tego nie stosowałem. Mam kolegę, takiego przyjaciela, który na co dzień zajmuje się oknami. W zeszłym roku do mnie przyjechał, zacząłem mu się skarżyć, że trochę mi tam wieje. Jak zobaczył, że po pierwsze nie mam to wyregulowane, po drugie właśnie nie mam przekręcone na tryb zimowy, przekręciliśmy wszystkie okna, a ja trochę ich tutaj w domu mam, przekręciliśmy, jest efekt. I to nie psychiczny tylko, że wow, lepiej, ale naprawdę ewidentnie jest cieplej. Dlatego tak naprawdę wystarczy śrubokręt i sami to sobie przekręcicie, a gwarantuję, zobaczycie różnicę. Punkt drugi, który również sami możecie wykonać. Dobrze, może komuś się to z estetyką trochę gryźć, a tu niby kanał o wnętrzach, o designie, ale też o funkcjonalności, a może nawet u mnie przede wszystkim o funkcjonalności. Ekrany za kaloryferami też robią różnicę. Te takie sreberka, które kupujecie 5 metrów za 20 parę złotych, 5 metrów na pół metra wysokie, w zależności jakie macie wysokie kaloryfery, bo to też trzeba zwrócić na to uwagę. Są półmetrowe, są metrowe, ale nie kosztuje to majątku, naprawdę nie kosztuje to majątku i wystarczy przykleić za grzejnikiem taki ekran, który odbija nam to ciepło i daje to na pokój. Tanim kosztem, prostą pracą możemy podnieść, no nie powiem kilka stopni, ale trochę temperaturę w domu. Ale a propos podniesienia lub opuszczenia kilku stopni. Wiem, że w tym roku na pewno w niektórych pomieszczeniach, takie jak garderoba, jeden pokój, który mniej używamy, przykręcę temperaturę. Macie termostaty na grzejnikach właśnie po to, żeby regulować odpowiednią temperaturę. I tam, gdzie nie trzeba, w mieszkaniach zazwyczaj wszędzie macie bardzo podobną temperaturę, ale w domach, w niektórych pomieszczeniach nie przybywa się na co dzień, warto wyregulować. Mówią, że o 1 stopień wystarczy zmniejszyć temperaturę, a jest 7% energii zaoszczędzonej. Jeżeli tak, to naprawdę dosyć dużo. No, pytanie, czy ten 1 stopień dla Was zrobi różnicę? W sypialni oczywiście i tak warto mieć chłodniej. Teraz kolejny punkt, tak przyszedł mi teraz do głowy, bo przypomniała mi się jedna sytuacja.
Jak moja babcia miała kapiący kran i postawiała na noc miskę, bo mówi, nie kręci się tam licznik, a zawsze mi na noc przez noc nakapie do tej miski. A wiecie jak jest? No. Podobno przez 1 godzinę może nakapać 1 szklanka. No to wyobraźmy sobie, co będzie przez dzień, przez tydzień, przez 2. A ludzie naprawdę potrafią to miesiącami olewać, że się tak wyrażę, nawiązując do wody. No i trochę stracimy tych pieniędzy. Uszczelkę wymienić, żaden kłopot. Tak samo jak nałożyć na baterię perlator, czyli takie siteczko. Tak naprawdę co to daje? Napulchnia wodę, że strumień jest zdecydowanie silniejszy niż jest w rzeczywistości. Czyli tej wody nam zdecydowanie mniej wyleci z kranu niż mamy takie odczucie. Warto, bo to też perlator kosztuje kilka złotych. Sami sobie przykręcimy przynajmniej w większości baterii, bo w większości są przygotowane na perlatory. Jeżeli kupujecie nowe baterie, to pewnie kupicie już z perlatorem. Ok, teraz kolejny punkt, który sami raczej nie zrobicie, chyba że ktoś ma smykałkę, to jest to możliwe, jasne. Warto zastanowić się, szczególnie w kamienicach, aby obniżyć sufit podwieszany. Jeżeli mamy gdzieś 3 metry wysokości, musimy to wszystko ogrzewać, no to pół metra obniżenie takiego sufitu robi różnicę. Na 70 metrach na przykład. Potrafi zrobić różnicę. Dlatego warto o tym pomyśleć, mimo że to po pierwsze jest koszt na dzień dobry i fachowców, i materiałów, i bajzel, tak, ale myślę, że po 2-3 sezonach to już się opłaci. Po 2-3 sezonach, w zeszłym roku to pewnie było po sezonie, ale niestety tak płyty poszły teraz do góry, że jak wszystko, jak energia, o której dzisiaj wspominam. Kolejna sprawa. Też ktoś powie, kurde, chłopie, dobra, no ja mogę to zrobić, tylko to już nie będzie tak ładnie w tym pokoju. No kurde, ja rozumiem, ale czasem warto poodsłaniać grzejniki. Mamy biurkami pozastawiane, jakimiś komódkami, no gorzej jak z sofą, tak? No bo sofę nie jest łatwo przestawić w inne miejsce. A wszystko, co blokuje przepływ tego powietrza, no niestety utrudnia i powiększa nam zużycie danej energii, na przykład gazu, tak? Bo musi więcej się ten piec napracować, żeby ta energia odpowiednia, ta temperatura odpowiednia była w domu. Dlatego jeżeli macie takie możliwości, to warto się nad tym zastanowić. Nie zastanowić, to warto to przesunąć. To jest kwestia 3-4 miesięcy. Ja rozumiem, że komuś może się nie podobać, że to biurko stało tak przed kaloryferem, a teraz stoi tak. Idę do kolejnego punktu. Tu również będziecie potrzebowali fachowca do tego. Są takie bardzo, w małych łazienkach to się przydaje, bardzo sprytne umywalki z ubikacją. Dlatego fachowca będziecie potrzebowali, bo zazwyczaj instalację trzeba przerobić. Czyli wiąże nas to już troszkę większy remont. No to są te 2 punkty, podwieszenie sufitu i to jest ten drugi, który kosztuje nas trochę i bałaganu, i pracy, no i pieniędzy, ale nad którym warto się zastanowić. Woda zużyta z tej umywalki wpada nam do zbiornika z toalety. I tak naprawdę można bardzo dużo wody stracić, spuszczając kilkanaście razy, przecież rodzina spokojnie kilkanaście razy w ciągu dnia używa takiej ubikacji, tak? Tak więc warto się zastanowić, warto coś takiego kupić. Jeżeli masz możliwość to podłączyć, super. Przedostatni punkt. Nic tu nie będziecie musieli inwestować, a warto to zastosować. W zimę staramy się korzystać z słońca, z ciepła naturalnego. Poprzez szyby bardzo mocno nagrzewa się pomieszczenie, jeżeli to słoneczko w ogóle jest. To nieważne, że tam jest zimno. Jeżeli jest słońce, przez szybę nagrzeje się te nasze pomieszczenie. Dlatego w dni słoneczne nie powinniśmy zasłaniać żaluzji, rolet, zasłon. Nawet jeżeli mamy możliwość, warto odsłonić firany. A znowu w dni, gdzie jest pochmurno, jeżeli mamy taką roletę,
zewnętrzną szczególnie, warto ją przysłonić, bo to jednak utrzymuje temperaturę. Zresztą wiecie, że te rolety antywłamaniowe to tak nie do końca one są antywłamaniowe. No, temat na inną historię, ale na pewno bardzo właśnie fajnie utrzymują temperaturę. I ostatni punkt, bardzo prosty, bardzo banalny, także bardzo krótko na ten temat powiem, bo to jest taka oczywista oczywistość, wymiana żarówek energooszczędnych na LEDowe nowej generacji, bo jeszcze są starsze LEDowe, które też troszkę więcej zużywają. Te LEDowe nowej generacji to już nie są te czasy, że kilkadziesiąt złotych kosztowały, kilkanaście złotych kosztuje takie źródło światła, a robi różnicę olbrzymią. Na dworze często macie halogeny z czujnikami ruchu. Mój sprytny pies tak robił, że sobie zapalił, światło zgasło, on stał, zapalił znowu i tak przez całą noc. No dobra, a miałem właśnie jeszcze halogen, to było na początku, a nie LED. Poczułem po wymianie, naprawdę spłaciło mi się to bardzo szybko, bardzo szybko. Ten odcinek dzisiaj taki troszeczkę bardziej chyba ponury, bo o kosztach mówię, a nie o designie, ale związane jest to z wnętrzami i myślę, że to jest bardzo ważny temat, bo ja przynajmniej zastanawiam się, szukam jak oszczędzić energię w swoim domu i podejrzewam, że bardzo wielu z Was zastanawia się nad tym. Jeżeli tak i masz swój pomysł, to daj znać w komentarzu. Bardzo Cię o to proszę, napisz, co Ty jeszcze usprawniłeś, usprawniłaś. Ok? Bardzo Cię o to proszę. Proszę również o subskrypcję kanału, żeby nic Cię nie ominęło. Daj łapkę w górę, jeżeli ten film jest dla Ciebie przydatny. Zapraszam do siebie na Instagram i TikTok. A na ten moment bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia i cześć. Jeżeli uważasz, że warto, to wesprzyj mój kanał i zostań moim mecenasem. Link do Patronite w opisie.